Siema, Konrad z kanału Siemasz Kolab z tej strony. Dzisiaj, tak jak Wam miniaturka pokazała, mamy nowy rodzaj pracy, nowy rodzaj naprawy i nowego klienta. MacBooka, który przyszedł do mnie z objawami takimi, że się nie uruchamia. Teraz ją widzicie. I tak jak widzicie, tutaj lepiej widać z tej kamery, MacBook Pro 2018, 2,2 GHz, procesor 16 GB RAMu, 256 dysk twardy, wylogowany z iCloud, 256 już mówiłem, nie odpala, zalany. To jest komputer, który kupiłem tu lokalnie w moim mieście, że tak powiem, w którym mieszkam. Kupiłem go przez OLX, oczywiście z ryzykiem, że jak się nie uda, no, znaczy tak, na tą chwilę możemy uznać, że jest to odcinek z serii Wtopiłem czy zarobiłem, ponieważ no, podejmuje się tutaj ryzyko, tak? Kupując takie urządzenie, podejmuje się ryzyko, że się je naprawi lub nie. Jeśli się nie naprawi, odcinek wtopiłem, tak? Jeśli się uda naprawić i to naprawić w jakichś tam realnych, normalnych kosztach, no to można zaliczyć taki odcinek do zarobiłem. Tutaj zobaczymy, czy wtopiłem, czy zarobiłem, bo jeszcze no nie wiem co się dzieje, tak? Jedyna informacja to jest, że jest zalany, a jak mocno zalany, to zobaczymy. On już ma śrubki odkręcone. Może tak, najpierw może zróbmy szybki przegląd, tak, bo jak mamy zalanie, warto jest przyjrzeć się pokrywie, tak? Po pokrywie, jeśli jest zalanie od dołu, to pokrywa powinna mieć jakieś tutaj ślady zalania. Jeśli jest od strony klawiatury, to wtedy, no to w zależności od laptopa, tak? To oglądamy wtedy w zależności od zalania i laptopa. Tutaj ja widzę już, spójrzcie, o, to jest świetne ujęcie. To jest ślad zalania. To nie jest ślad zalania. Tu ogólnie ta część jest ze śladami zalania. Tu coś troszkę widać. Odrobinę. I jakieś kropeczki tu się pojawiły. Tu jakaś kropeczka jest, nie widzicie tego? Tu jest jakaś kropeczka mała. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o pokrywę. I przyłożymy to do laptopa, a było to tak, więc możemy już stwierdzić, że zalanie było w okolicach jednak baterii, tu w rogu, i tu już widzę, ja jeszcze wy nie widzicie, ale ja zaraz wam to pokażę, widzę na blaszce. O, teraz z tego ujęcia lepiej widać. Gdzie mój patyczek? Tu jest zalanie. Tutaj cewki wyglądają albo na przygrzane, albo na zalane czymś. Zaraz będziemy się przyglądać. Jakiś włos. Tutaj jest jakiś kondensator, który też jest. Tutaj on dostał termicznie chyba. Ja spróbuję wam to przybliżyć. O tyle. O, dobra. A może w ten sposób przeanalizujmy szybciutko. Czyli tak, tu widzimy jakieś zalanie. Także tu będziemy, i tak trzeba będzie płytę wyciągnąć i tak, więc będziemy przyglądać się. Tutaj chyba tędy było też zalanie, ale to już się przyjrzymy później. Jedziemy do cewek, o których mówiliśmy. Te cewki albo czymś słodkim zalane. Tu wygląda jakby kondensator zupełnie zjedzony, miał jeden pad, ale to przyjrzymy się pod mikroskopem.
Na razie robimy inspekcję ogólną, a potem będziemy robić szczegółową. No są jakieś ślady, nawet na śrubkach widać, że coś tutaj się działo. Tu to samo, zwróćcie uwagę na to. Tu cewki tak samo. Natomiast tak, to jest pierwszy MacBook, którego będę naprawiał. Nie naprawiałem wcześniej jeszcze MacBooka, więc wiem, że to nie jest tak jak w każdym innym laptopie, że one mają swoją specyficzną... O, tu mamy zalanie znowu kolejne. Znaczy zalanie. To wygląda jak zalanie, natomiast niekoniecznie to musi być zalanie. Zobaczymy to pod mikroskopem. Być może tu chodzi o jakieś nadmierne nagrzewanie się jeszcze. Tu cewki tak samo. Dziwnie z tymi cewkami, bo te cewki być może one są, nie wiem, pod wpływem temperatury takie wygrzane. Może to jest normalna kwestia, jeżeli chodzi o MacBooka. Naprawdę nie wiem, nie powiem wam. Na pewno wy wiecie lepiej i na pewno to dobra, tu jest wejście zasilania, bo tak, on jest zasilany przez port USB-C. I tutaj tak, tu coś widzę, to zaraz pójdziemy na mikroskop, sprawdzimy. Tu na pewno coś się dzieje. Tutaj diody jakby chyba. To też to sprawdzimy. Tu znowu coś się dzieje. Ta strefa również do przeglądu. No i dobra, tu już patrzyliśmy. Tu przeglądaliśmy. To już mówiłem. No i tu jest grubo, a to są chyba cewki procesora, więc oby tu się czymś złym nie skończyło. Sporo tego, a to powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy one tak występują, te układy, w taki sposób wygląda, jakby one tak miały być, tak? Ale to, czy tak ma być, to nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu. Dobra, pod mikroskop, co? No i tak, jesteśmy na mikroskopie i jak to wygląda? Średnio, co? Średnio to wygląda. Zrobimy sobie kolejną inspekcję, czyli już tą bardziej szczegółową. To jest ta strefa tych, gdzie są te dwie cewki i tutaj prawdopodobnie jest sekcja dla procesora. To za chwilę, no tak, może pomierzymy później, w tej chwili najpierw jeszcze zrobimy tą szczegółowo bardziej inspekcję. Dobra, idziemy od tego narożnika z pierwszego, że tak powiem, pierwszy górny lewy róg, tutaj gdzie ta blaszka widać, że dostała, o, tu jest korozja, także ją widzicie i już widzę tutaj pod tą blaszką, czego nie widziałem wcześniej, że będziemy, no ale to ja nie wiem, czy tu warto robić tą inspekcję w tej chwili, może zrobimy tą inspekcję po wyciągnięciu płyty, co? Bo to i tak trzeba wyciągnąć płytę i tak, więc dobra, dawaj, wyciągamy tą płytę. Pierwszy raz go będę, to już wspominałem, że pierwszy raz będę go naprawiał, rozkręcał, otwierał w ogóle i już widzę, że jest tych śrubek, kurczę, dużo, ale tego jest. Ile tutaj jest złączy właściwie. Dobra, jedziemy, co? Dobra, w tym narożniku wy tego nie będziecie widzieć. Dla samej dokumentacji rozkładania, ja nawet jak to się nie nagrywa materiału na YouTube, to warto mieć kamerę, ale to już wspominałem kiedyś na jakimś materiale, że warto jest sobie nagrywać chociażby po to, żeby potem wiedzieć, gdzie jaka śrubka, bo tutaj dojść teraz to będzie sztuką, ale to najpierw trzeba go naprawić, potem będziemy myśleć o następnych rzeczach. Dobra, ja tu nie gadam, ja tu pewnie przyspieszę wam, żebyście tutaj się nie zanudzili, bo tu pół filmu będzie trwało wyciąganie płyty, ale żebyście widzieli też, że tutaj jest trochę tego do odkręcania.
Może tak, może zanim przejdziemy do przeglądu i jakiejkolwiek pracy nad tą płytą, przemierzymy sobie ją, co? Bo totalnie nie mam pojęcia, jakie tutaj oporności powinny występować na cewkach. Jestem zupełnie do tego nieprzygotowany. Ja będę jakby doinformowywał się i szuka informacji w internecie w trakcie, więc wybaczcie mi to, ale to na tym nauka właśnie polega. To nie sztuką jest. Ja rozumiem, że fajnie jest przygotować się, być już gotowym na odcinek, natomiast ja tutaj na żywioł trochę bardziej idę, czyli gdzieś tam podobnie tak jak Szymon to lubi praktykować i o tym wspomina, więc gadu, a my dobra, przemierzmy to, co? Złapiemy sobie, jak ja to mówię zawsze, dobrą masę i sprawdźmy, czy ta masa jest dobra i czy dobrze działa. A, nie widzicie miernika. To co my tu będziemy mierzyć, jak tu miernika nie ma jeszcze? I dobra, i mamy tu jakąś cewkę. Wysoko. To jakieś pewnie 3,3 albo 5 V. Mamy tu jakąś cewkę. I tu jest dziwna wartość 145. Dobra, w normalnej płycie już bym powiedział, że jeśli nie jesteśmy w okolicach powiedzmy ramów, to już byłoby dla mnie podejrzane. Tu jest jakaś cewka. Ta cewka jest blisko procesora i znaczy blisko, nie tak blisko, bo te wszystkie cewki są blisko procesora. Natomiast tam gdzieś, bo tak BoardView na szczęście jest, istnieje. Wrzuciłem go na stronę Siemaszko Info, więc jak będziecie potrzebować BoardView do tego laptopa, to jest. Informuję, że jest. I tutaj mi pokazywało, że to jest jakieś napięcie, że tu jest jakiś prąd procesora, więc tutaj nie czepiam się na razie do tej cewki. Lecimy dalej. Idziemy tu w tym kierunku. Tu jest wysoko ładnie. Jeszcze mamy tutaj dwie do przemierzenia. Tutaj rośnie ładnie w kiloohmach, a obok cewka. Tu tak samo ładnie. Dobra, przechodzimy tutaj do tej sekcji, która no, do tego kondensatora, który tutaj brzydko tak wyglądał. Ale to jest coś na pewno związane z procesorem. O, 80, a może jednak pamięci. Tu mamy nisko i to nisko. Teraz pytanie, czy może być tak, że tutaj będzie nisko, a tutaj mniej nisko, nie? Bo tutaj jest tak jakby, no tak jakby zasilanie jakby pamięci, ale tutaj ta jest, może tak ma być, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mierzymy dalej. Idziemy do procesora. 500 miliohmów, 800, 700, 600. Kurde, trochę mało. Fajnie byłoby tak koło 1,5 ohma gdzieś tutaj w okolicach tego procesora, ale nie wiem. 200 milionów. 300, 400, 500. Czyli pół ohma. Nie podoba mi się to. 1,7. Tu już jest ok. Tu jest. Nie czepiam się tego. 2,5 też się nie czepiam. Chciałbym tutaj na wszystkich tych widzieć podobnie. Jest ok. 4 ohmy. 4 ohmy. 500 milionów, 600. Ta część mi się nie podoba. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś zły omen i że to nie wróży nic dla tej płyty dobrego. Mam nadzieję, że lepiej, żeby moja niewiedza świadczyła o tym, że tutaj wszystko jest ok, więc. No i dobra, i te cewki mamy co? Wszystkie cewki mamy przemierzone. Dobra, to zaczynamy od tego miejsca, które było ukryte pod blaszką, które tam pokazywałem na samym początku, jeszcze przed wyjęciem płyty, bo tutaj za tą blaszką było ukrycie tej strefy i nie było wiadomo, co tam dalej jest. Ta blaszka zasłaniała, zabezpieczała, bym powiedział bardziej, te dwa złącza. Ta złącza, nie to, że teraz się taki mądry zrobiłem, tylko oczywiście wyszukałem to w internecie. A poza tym mam schemat też BoardView który też mi za dużo nie mówi, ponieważ na przykład to złącze jest określone jako MESA, a teraz kurde, co to MESA? No MESA, przepraszam, nie to mniejsze, MESA. No i MESA wyczytałem, że jest to, tutaj to będzie złącze od fingerprint, czyli od skanowania, od skanera linii papilarnych.
i ono zasilane jest, kurczę, tak jak widziałem, chyba idzie tutaj i 16V i idzie 3V. I te i te elementy, kondensatory, rezystory, nie wiem, nie przyglądałem się jeszcze dokładnie, to tędy przechodzi linia na pewno 3V na 100% i tu widzimy, że tu jest duży problem z tym. Natomiast to drugie złącze to jest złącze audio. I tutaj chyba sytuacja troszeczkę lepiej wygląda, przynajmniej patrząc na kondensatory. Nie wiem, czy to są cewki, które tam się odbijają, pewnie nie. I rezystory. Więc tu jest na pewno na linii 3V. Znaczy ja nie mówię, że tu jest zwarcie, natomiast tutaj było nadmierne podgrzewanie, więc tu się będziemy musieli temu przyjrzeć. Ale to za chwilę, bo przeanalizujemy sobie dalsze miejsca, które znaleźliśmy jako, nie wiem, zalane, jako miejsca, które musimy się im dokładnie przyjrzeć. Nie wiem, spróbuję to poprzesuwać tak, żebyście byli cały czas podczas wyszukiwania tych elementów, a jeżeli się nie uda, to skrócimy to, żebyście też nie zanudzili się tutaj na śmierć. Tutaj złącze, to złącze wygląda ok. O tyle, o ile. Ja nie wiem też, nie mam takiej wiedzy, czy te takie błyszczące się dookoła tych ramek, że miejsca, czy to tak ma być, czy to jest kwestia właśnie tego, że to było takie mocne aż zalanie tutaj tej płyty i tego komputera. No bo tutaj to wygląda jak zalanie, nie? To wygląda w ogóle jak coś, kurczę, słodkiego. Nie wygląda jak przyjarana cewka, tylko wygląda tutaj... Dobra, to będziemy czyścić. Kondensator jest... To on nie ma zjedzonego tutaj tego patu. Tak jak widzieliśmy z daleka, wydawało się, że jest zjedzony, ale to nie jest zjedzony, tylko tutaj już korozja następuje. Natomiast no, pod spodem jest cyna, więc to jest do oczyszczenia. Tu jest to samo. Dobra, spójrzmy, co tu się dzieje. Nie mam jeszcze tej przejściówki, żeby oddalić dalej mikroskop. To jest, mówię, to jeszcze jest na liście, która... Słuchajcie, tutaj na pewno to wygląda, jakby tutaj też było gorąco, co? Bo mimo, że powiedzmy nie ma żadnych przytopień, czy plastiku, czy czegoś, to te takie smugi jakby i ta strefa pokazuje, że tutaj też było ciepło, gorąco. Także tutaj ten efekt zalania widać. Najgorsze jest to, że właśnie ja nie chcę jakby małpować teraz Szymona, ale to trzeba powtarzać, ponieważ jest to bardzo ważne i to nie po to, żebyśmy my potem jakby mieli więcej roboty, bo nasza praca to i tak nasza praca, tak? Natomiast chodzi tutaj tylko i wyłącznie o Was. Jeżeli macie zalany laptop, jak najszybciej go odłączajcie, nie próbujcie. To nie jest tak, że dobra, włożę w ryż, poczekam, będzie dobrze, wszystko. To trzeba być super optymistą, bo to owszem, to nawet jest w stanie zadziałać, tak? Nawet jest w stanie pozornie Wam dać taką nadzieję, że będzie wszystko ok. Natomiast nawet jeżeli doprowadzicie do tego, że się uruchomi laptop, to on w środku będzie wraz z upływem czasu dochodziło do degradacji tutaj tych wszystkich podzespołów, bo ta wilgoć tutaj jest i potem powoduje to tak, że tak jak tutaj widać w wielu miejscach, ta płyta gdzieś intensywnie się nagrzewała w niektórych rejonach, tak? I ona jako tako tam sobie działała, tak? No ale do pewnego momentu i potem dochodzi do takiego momentu, gdzie elementy, korozja tych elementów powoduje, że gdzieś tam przestaje działać ten laptop i potem naprawdę ciężko jest cokolwiek z nim zrobić, to jest ciężka praca. I lepiej jest to odłączyć szybko. Jeżeli macie taką możliwość, zdjąć tylną klapę, odłączyć baterię jeszcze dodatkowo i gdzieś do najbliższego serwisu, który Wam to pięknie poczyści, to jest szansa wtedy, że ten laptop naprawdę będzie działał. A teraz to jest no, loteria, bo tutaj tak jak widzę, to zalanie było naprawdę bardzo obszerne, tak? Tutaj patrząc na te wszystkie piny, one są widać, że są pinami, które miały kontakt z cieczą, no. I
Nie narzekam dlatego, że kupiłem to i teraz zaryzykowałem, że to nie będzie działać. Nawet nie o to chodzi. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyście próbowali brać to pod uwagę też. Zalanie, odłączamy i niesiemy do serwisu. Oni wam wyczyszczą i ten komputer będzie nadal dobrze działał. Tutaj też coś się działo, na tym złączu widzimy. Co prawda nie ma tutaj przytopień, tak? Natomiast tu widzimy, następuje też już korozja. No roboty będzie dużo, no ale to takie ryzyko wziąłem na siebie. Oj, to będzie długi odcinek, albo krótki, albo może w ogóle nawet się nie pojawi, ale nawet się nie, no pojawi się, sorry, to nie będzie tak, że to tylko happy endy będą się pojawiać u mnie na kanale, ponieważ to niech będzie też przestrogą dla wszystkich, którzy, zalania jest chyba główną przyczyną w ogóle uszkodzeń laptopów, bo nawet jeśli nam się wydaje, że nie został zalany i często na przykład taki laptop do nas trafia z informacją, że nie, absolutnie nie był zalany, to weźcie pod uwagę jedną rzecz, że może być taka sytuacja, w której nie tylko wy skorzystacie z tego laptopa, bo wy możecie pójść do pracy, może zostać dziecko. Dziecko wam się nie przyzna, że coś tam uleciało, jakaś ciecz na laptopa, czy tam na komputer, czy na jakąkolwiek elektronikę i wy o tym możecie nawet nie wiedzieć. Więc my jako elektronicy to wiemy, tak? W momencie, kiedy mamy tak jak teraz, komputer, laptop, inne urządzenie przed sobą. Dobra, tu coś mamy znowu, czego nie widzieliśmy wcześniej. Przynajmniej ja nie widziałem. Tu mi zasłania jakaś naklejka. A tu cewka jest w ogóle pod spodem. Pod nią. Solidna cewka. Który to jest ten? No i co? Też grubo, nie? Oj, tu się działo. To nie jest... Przypuszczam, że tutaj PCB nie będzie uszkodzone, natomiast tutaj była sytuacja, w której właśnie wilgoć na całej płycie powodowała to, że pewne obszary na tej płycie intensywnie się nagrzewały, mocniej niż powinny, więc oto jest efekt długotrwałego, intensywnego podgrzewania się tej części. Zobaczcie, nawet tutaj, tak? Wszędzie. To ta płyta, ona praktycznie wszędzie miała kontakt z wilgocią. Żeby nie było, ja nie mam myjki ultradźwiękowej. Nie wiem, zresztą są różne opinie na temat myjki ultradźwiękowej. Są zwolennicy i przeciwnicy mycia. Tutaj. A, to już byliśmy, dobra. Tu już byliśmy. Idziemy. Idziemy tutaj do zasilania z prawej strony, tak? Czyli do portów USB. To może od razu przejdźmy tu szybciutko od górnego narożnika. No i co? No i co? I tutaj też mieliśmy, tak? No mówię, złącza wytrzymały. Tak? Co tutaj? Coś na pewno nie wytrzymało, skoro laptop się nie uruchamia. To nie jest tak, że to wystarczy to wyczyścić i zacznie się uruchamiać. No tutaj ten rezystor to wygląda, jakby go już za chwilę miało nie być, co? Tu. On się prawdopodobnie palił i tak się wypalał, kurczę, jak węgiel w piecu. Coraz mniej i teraz już jest bardzo go mało. Kondensatory tu, o dziwo, kondensatory tu trzymały jak tylko mogły, tak? Bo tutaj z jednej strony, bo tak, jeśli chodzi o kondensatory, szczególnie kondensatory filtrujące, tak? Które pracują na liniach zasilania, to jest takie, może nie tyle co przekonanie, jak niektórzy elektronicy uważają, że usunięcie takiego kondensatora powoduje czasami zmniejszenie ilości problemów, tak? Bo w naprawach laptopów bardzo często zdarza się tak, że są przepalone kondensatory. I teraz jedna rzecz. Gdyby tu nastąpiła taka sytuacja, w której nie wytrzymał w końcu taki kondensator, któryś z tych na przykład, i doszłoby do zwarcia takiego kondensatora, to przypuszczam, że żaden zasilacz nie dałby teraz tyle prądu, w ogóle nie, spowodowałoby to prawdopodobnie niemożliwość uruchamiania się tej płyty.
I to czasem można byłoby określić jako dobrą rzecz albo rzecz, która jest, Jezu, uciekło mi słowo, pożądaną. O, że to byłoby nawet pożądane zachowanie, ponieważ momentalnie przy samym zasilaniu kondensator nam się spala, robi zwarcie do masy, i zwarcie do masy jest zwarciem z pozoru najbezpieczniejszym. Może to dziwnie brzmi, natomiast jak idzie zwarcie do masy, to elementy pozostałe na płycie głównej, one nie dostają zasilania, więc jakby no, tu nie dzieje się nic złego w pozostałej części tej płyty. Tu stąd prąd bezpośrednio idzie do masy, a właściwie ten prąd jest momentalnie odcinany z portu USB z zasilania i taka płyta przyjeżdża do nas, usuwamy taki kondensator, zamieniamy go na inny lub nie, w zależności od tego, tak jak powiedziałem, jakie to jest przekonanie u ludzi. Tylko teraz jak nie usuniesz, to jeśli dojdzie na przykład do podłączenia niewłaściwego zasilacza do takiej płyty, to ten kondensator, można było powiedzieć, uratował tą płytę, tak? Nie mówię, że to akurat, ale być może nie jedną płytę zwarty kondensator uratował. No, natomiast też zdarzały się takie rzeczy, że taki zwarty kondensator nie powoduje, w zależności w której części zasilania ta rzecz się dzieje, ponieważ są części zasilania, gdzie kondensator jak się spali i zrobi zwarcie do masy, to nie jest koniec, tak? Ta płyta nadal pracuje, a miejsce, w którym zwarty kondensator się nagrzewa, potrafi zwęglić się tak, że co? Że skrobiemy i robimy dziurę na wylot, nie? Dobra, wracamy do tej naszej analizy. Tutaj mamy też grubo. Myślę, że Wam taki materiał pewnie się podoba, że tutaj będzie naprawdę mnóstwo roboty. Ja tylko wzdycham na razie, na tą chwilę, natomiast co nas nie zabije, to nas nauczy, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Tutaj też, zobaczcie, ten kondensator też tutaj pracował bardzo, bardzo intensywnie z wysoką temperaturą. Mam jakiś bezpiecznik. Ten biały tutaj, chodzi o to. No, pokażę Wam. Gdzie to jest? Tu. Bezpiecznik. Jak znam życie, to będzie cały i nieprzepalony. Coś dziwiło mnie przy naprawie 3090, jak pamiętacie, bo tam dwa bezpieczniki, można powiedzieć, uratowały w pewien sposób tą kartę. Chociaż myślę, że bardziej to Drymos, który nie przepuścił prądu spalony. Dobra, tu coś znowu mamy. Tu coś tu się dzieje. Pewnie trzeba będzie unieść ten układ, a może nawet ten układ już może bye bye powiedział. Oby to były tylko takie rzeczy. Tu nie, to nie wiem co to jest za układ, natomiast tu jest na pewno jakiś MOSFET, to i sobie to wszystko popatrzymy. Tu jest drugi MOSFET. No tutaj było ciepło. Tu było ciepło. Tu się działo na 100%. Wszystkie te miejsca pokazują jedną wspólną rzecz. Oprócz pewnie któregoś miejsca, które spowodowało, że ta płyta, że ten komputer przestał się uruchamiać. Po zalaniu ten komputer musiał pracować jeszcze jakiś czas. Powodowało to, że te miejsca, które widzieliście teraz, one pracowały ze zwiększoną termiką, ze zwiększoną temperaturą przez dłuższy czas, czyli no, podnosiła się ta temperatura w tych miejscach, powodowała te odbarwienia elementów i te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy. I no, w pewnym momencie któraś z tych części nie wytrzymała i któryś element musiał po prostu powiedzieć bye bye, dziękuję. Przestał działać. No i na tą chwilę ten komputer i ta płyta nie działa. I teraz pytanie i loteria, nie? Kto obstawia, które miejsce nie wytrzymało? Oby to nie był procesor. Oby to nie była ta sekcja, w której pokazywało nam niską oporność poniżej 1 ohma. Ale, znaczy, jeszcze w tej sekcji są elementy różne, tak? Widzieliście, tam są i kondensatory, są rezystory, ja mierzyłem cewki pokazują jakby tutaj obwody, więc to nie jest też tak, że to może nie być na przykład jakiś MOSFET lub układ, tak? Natomiast MOSFETy raczej zwierają się do 0 ohmów, więc
Mm. Jak myślicie? Tak, przydałby się tutaj Rafał i Rafał by tutaj, Rafał Bielawski oczywiście, do którego Was zachęcam, żebyście odwiedzali jego kanał, jeżeli szczególnie interesujecie się wszystkimi AI czymś tam, bo on jest specjalistą w tej dziedzinie i on by mi tutaj naprawdę bardzo pomógł. Ja myślę, że on na podstawie tego, co tutaj zobaczył, szybko by powiedział tak albo nie, więc my tu będziemy się razem uczyć, a Rafał nam napisze w opisie pod spodem, co? Jest taka szansa? Może jest. Byłoby miło. Dobra. Bo ja zaczynam coraz wolniej mówić, a coraz więcej myśleć i to wynika tylko z tego, że rzeczywiście w głowie mam kilka tych miejsc i to, że na tą chwilę nawet nie bardzo wiem, od czego zacząć, nie? Czy to wszystko czyścić, czy to wszystko mierzyć. Nie wiem. Dobra, ja muszę zrobić sobie przerwę, idę, kawę zrobię i pomyślę sobie przy kawie. Za chwilę wracamy. A to dla Was to tyle, nie? Albo nie, bo zapomniałem jeszcze o czymś. Oczywiście, no, ta strona ma tyle miejsc, z którymi musimy się zmierzyć, że totalnie zapomnieliśmy o tym, że mamy drugą jeszcze stronę, której nawet ja nie przyglądałem się, nawet nie patrzyłem w ogóle, tak? Więc wspólnie tutaj zobaczymy, co tu się dzieje. I potem będziemy i potem pójdę na kawę, dobra? Więc tak szybciutko zobaczymy tą drugą stronę, bo tam kilka miejsc też pokazywało, że nie jest dobrze. Mikroskop. Lubicie oglądać takie rzeczy? Nie macie obrzydzenia? Ja nie. Sorry, statyw też nie jest jakiś tam super solidny. Statyw jest zrobiony, powiedzieć? Ja mam statyw zrobiony z dwóch uchwytów do montażu telewizora na ścianę. Dobra. Nie, ten kondensator nie będzie zwarty moim zdaniem. To jest kolejne miejsce, które grzało się, grzało. Ale życzę sobie, żeby ten kondensator był powodem niedziałania tego komputera i tylko on, więc zobaczymy. Idę na tą kawę naprawdę. Słuchajcie, plan jest taki, że będziemy krok po kroku poruszać się po tej płycie, po tych miejscach, które zostały przebarwione, które zostały tutaj poddane korozji wraz z prądem, czyli te obszary, które widzimy na płycie. I taki myślę plan, że tak czy siak ja muszę to zrobić. Nie wiem, czy to w całości będzie, bo to będzie długo trwało na pewno. I ten materiał będzie bardzo długi, więc albo przyspieszę ten obraz, ale będziemy analizować każdy ten jeden punkt, mierząc, robiąc pomiary, czy wszystko jest ok i przechodząc do kolejnego i dopiero na koniec poczyścimy to wszystko. Zobaczymy. No, mam nadzieję, że w miarę szybko da się jakby znaleźć przyczynę i trzymajcie kciuki, żeby to nie był, nie wiem, procesor lub jakieś inne krytyczne miejsce. Kolejne miejsce tuż obok. Dobra. Dobra, zwarcia tutaj nie ma w tych sekcjach. Będziemy czyścić. Także będziemy czyścić tą sekcję. Tą, którą przymierzyliśmy. Tu mierzyliśmy i tu mierzyliśmy. Nie ma tu żadnych zwarć. Bierzemy się do czyszczenia KT6. I czekamy.
szczoteczka, którą mam cały czas na razie, normalną, zwykłą. I szur. To muszę troszeczkę inaczej chyba niż psikacz, bo on psikacz strasznie rozprasza płyn i nie będę miał nad tym kontroli. Żeby nie było, że zaraz wyczyszczę gdzieś, gdzie faktycznie też wystąpiła korozja jeszcze. Tak, tutaj. Chciałem wyczyścić tu, a mamy jeszcze tu i tu rozproszony płyn. Zobaczymy, czy skuteczne jest nasze czyszczenie. Przejdziemy sobie na mikroskop. No powiedzmy tak średnio na razie. Ale zaraz dołożymy jeszcze IPę. To źle wygląda, nie? Tu. Pady. Częściowo już zjedzone. Nie, chyba jeszcze. To jest taki nalot na tych padach, tak jak tutaj zresztą. To jest ta sama sytuacja na tym kondensatorze. Dobra, IPA. I będziemy tak na przemian robić raz jednym, raz drugim płynem. KT6 z tego co pamiętam chyba dobrze odciąga wodę, więc znaczy co prawda tutaj wody już nie widać. Nadal te pady są takie jakie są. Wcześniej czy później i tak będziemy musieli zrzucić ten chłodzenie procesora i GPU, więc może zrobimy to od razu, ponieważ tutaj pewne korozje występują też w okolicy, gdzieś tam ukryte są prawdopodobnie, mogą być ukryte pod spodem, więc szybciutko. Szybciutko zdejmiemy sobie, co? Gdzie jest moje pudełko? Podejrzanie lekko to zeszło. Powiem szczerze. Dobra. Zdjęte. CPU, GPU. A jakie? Wy wiecie, ja nie wiem, naprawdę. Pierwszy raz naprawiam tą płytę, więc AMD, to już widać. Dwieście 216.08.85512 CPU Intel, nie? No jak inaczej. O oznaczeniu SR3YY, a wcześniej V824B679, ale to chyba chodzi o to, dobra, nieważne. Nie znajduję nigdzie zwarcia na tej płycie. Serio. Jest mnóstwo miejsc, gdzieś była podwyższona temperatura, natomiast
Musimy zrobić próbę zwarciową, znaczy zwarciową, nawet nie próbę zwarciową. Musimy podłączyć tą płytę do korada, do prądu i zobaczymy, co tu będzie się działo. I zrobimy tak. Tu mamy, już Wam pokazuję, tu są dwa bezpieczniki od podłączenia baterii. I tutaj wepniemy się tak, jakbyśmy symulowali baterię. I zobaczymy. Damy termowizję, zobaczymy, co tam będzie termowizja nam pokazać. Zobaczymy, co korad nam też pokaże na wykresach, na przebiegach i na poborze prądu, co? To ja wlutowuję się tutaj kabelkiem i za chwilę będziemy mierzyć. To co? Dajemy prąd. 12,6 V ustawiony prąd takiej baterii. I na razie niski amperaż, tam około 0,3 na tą chwilę. I będziemy próbować. Jedziemy. Dobra. Hej. Czekajcie, wezmę termo. Pozwólcie, że najpierw ja to sprawdzę, a zaraz Wam pokażę. O, mamy coś. To co? Zrobimy test. Termowizja przygotowana. Włączam korada 3, 2, 1. Pobór jest. Tam nie patrzcie, bo to jest klawiatura moja. Tu. Tu jest prawdopodobnie układ zasilania chyba, więc teoretycznie nawet mógłby się on grzać. No to tam grzanie to za dużo powiedziane, nie? A wy nie widzicie tego, bo... Dobra, tu. 27 stopni. A tak poza tym wygląda jakby... Damy większy prąd może, co? Tu mamy miejsce, nie wiem, BMS chyba od baterii, tu i to jest konektor, gdzie tu mam swoją 500 jakąś. I ten zaśniedziały konektor, to jest konektor, słuchajcie, komunikacyjny do płyty od baterii. Ponieważ sama bateria, sam prąd z baterii jest tutaj tymi padami plus minus, natomiast komunikacja odbywa się tu i to jest, kiepsko to wygląda. Ja to za chwilę poczyszczę i zobaczymy, co dalej. Co, wygląda lepiej troszkę? Mamy kolejny dzień naprawy. Musiałem zrobić sobie malutką przerwę, ale wracamy do sekcji właściwie zasilania bateryjnego, bo tutaj skończyliśmy. Akurat usiadłem sobie ze świeżą głową i tak dalej i pod mikroskopem zacząłem analizować sobie te strefy, które są zjedzone dosyć mocno przez korozję.
I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Patrzcie tutaj, tu można już zauważyć, tu jest linia, ta buła, ta cyna właściwie to jest zalutowanie przewodu 12V od strony plusa. I tu jest wyprowadzenie na jakiś zalany układ, czyli na jakieś na pewno sterowanie i tak dalej. I zwróćcie uwagę, tutaj w tym miejscu jest taka kreseczka, pewnie przerwane. I ja już to sprawdziłem. I patrzcie na to. I nie ma przejścia. Nie ma przejścia, nie ma zasilania, albo zjedzone, albo pod wpływem jakiegoś zwarcia, przeciążenia czy coś. Albo jednego i drugiego, osłabiła się ścieżka i po prostu się przerwała. Bo po drugiej stronie jest. A po tej stronie, gdzie powinno być, nie ma. Także musimy tutaj uzupełnić to. Zaraz nas zacynujemy to i lecimy dalej z robotą. Dobra, nie wiem czy skalpelkiem się da, czy nie. Kurczę, jak to robić, żeby nie dotykać mikroskopu. Dobra, drucik wlutowany po lewej stronie. Musimy się wykręcić. Damy może solder maskę, co? Sprawdźmy. Bo to są piny i te piny diagnostyczne, te do testowania, jak zwał, tak zwał. Te piny nie pokazywały w ogóle nic, żadnego prądu wcześniej. Może, mam nadzieję, że może teraz coś się zmieniło. Masa tu i lecimy. Co my tu mamy? O, coś tu jest. Ale czy to są poprawne wartości? A nie 3,3 jakieś i tak dalej. Czyli jeszcze raz otworzyliśmy ścieżkę. Układ BMS lub nie wiem co to jest, zwał jak zwał. Odzyskał swój prąd utracony, właśnie te 12V, które nie dostawał zasilania, nie pracował, w ogóle nie funkcjonował. I teraz pytanie, czy to może być przyczyną nieuruchamiania się w ogóle komputera? Czy brak baterii powoduje
nie wiem jak to jest w przypadku MacBooka, bo laptop bez baterii działa. W większości, przynajmniej większość laptopów bez baterii działa. Natomiast tutaj w przypadku MacBooka, czy tu musi być jakakolwiek bateria, czy tu musi cokolwiek się odbyć, czy można pracować zupełnie bez baterii? Sprawdzimy, czy w ogóle to ma jakiś wpływ i czy to, nie wiem, może zadziała? Może w tym momencie zadziała ten MacBook, co? Bo teraz, dlaczego? Poczekajcie. Dlaczego Dlaczego, dlaczego chciałbym, dlaczego warto byłoby teraz przetestować to, czy ten MacBook działa, a chociażby dlatego, że czyszczenia tutaj tej płyty jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak? I pytanie teraz takie, czy w ogóle opłaca się to czyścić, bo jeśli nam komputer nie zadziała, to będziemy mieli tylko dodatkową robotę, która będzie i tak bez sensu, tak? Być może tutaj już nic nie ma do odzyskania, więc musimy dojść do tego etapu, w którym uruchomimy ten komputer, żeby dał nam jakąkolwiek nadzieję na to, żeby nad nim nadal pracować, bo napracujemy się i na koniec okaże się, że i tak nic z tego, więc po co tak naprawdę, nie? Czyli tak, wpinam tą tasiemkę, która odpięta jest teraz od tego układu, powiedzmy BMS sterowania baterią i zobaczymy, czy jakakolwiek zmiana w tej chwili się odbędzie, czy coś się zmieniło, czy nie. Wpiąłem tasiemkę, na razie ona jest wpięta jakby bez zabezpieczenia, bez naklejenia jeszcze w ten port. I tak nie nakleimy to, bo to w tej chwili już jest, jakby nie ma kleju na sobie, więc będziemy musieli to w jakiś sposób inny zabezpieczyć, jakąś inną taśmą. Natomiast mamy wpiętą tu. Ta taśma jest wpięta i wpięta jest od strony płyty głównej komputera również. Też będziemy musieli to zabezpieczyć, bo te naklejki już nie funkcjonują. Tu jest główne źródło zasilania baterii plus minus. Grube pady, już je też wpiąłem. I co? Jedyne co nam zostało to próba uruchomienia, co? Podpinamy się zasilaczem i będziemy patrzeć, co się dzieje dalej. To co? Trzymajcie kciuki. Ja nie zakładam jeszcze tutaj chłodzenia na procesor i na kartę graficzną, bo wątpię, żeby to się uruchomiło, ale to już zobaczymy. Czy to jest tylko jedna przyczyna, akurat to co wykryliśmy i to co tworzyliśmy, to zobaczymy, nie? Dobra, wtyczka przez USB-C. Wpinam. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje. Dobra. Pewnie trzeba byłoby jakiś przycisk zasilania uruchomić. Ej, wentylatory. Reset BIOSa? Ej, czyżby? Wentylatory zakręciły się. Trzymam kciuki. Wow! Jest. Dzień dobry. Jesteś na kanale Siemaszko Lab. Właśnie uratowaliśmy tego MacBooka. Dobra, odłączam go szybko, bo oczywiście nie mamy tutaj tego, nie mamy tu chłodzenia, ale obyśmy nie cieszyli się przedwcześnie. Oczywiście tam jest mnóstwo rzeczy jeszcze do roboty, czyli to trzeba oczyścić tutaj te wszystkie miejsca zalania i miejsca, w których potencjalnie może dojść do uszkodzenia komputera, ale mamy to. Czat. 350 zł. Ryzyko się opłaciło. Dobra. Ciężko szło, ale uwielbiam te happy endy i tą satysfakcję z tej naprawy. No i to, że ten komputer nie poleci na śmietnik, tylko będzie nadal funkcjonował, działał. Dobra. Zdejmuję płytę i przechodzimy do czyszczenia. Nie wiem, czy tam będę pokazywał wam, czy nie, natomiast muszę wszystko oczyścić, tutaj te wszystkie miejsca, a ich jest na pewno kilkanaście.
więc przede mną sporo roboty. Widzimy się później. Sorki za te palce tutaj wszędzie, ale to była walka taka, na szczęście można powiedzieć, na początku nierówna, ale z dobrym happy endem. Z dobrym happy endem. Happy end nie musi być dobry, bo zawsze jest dobry. I znowu filozofia. Dobra, z happy endem. Bez mówienia dobry. Tu, patrzcie, widzicie? Instaluje się już system, więc to będzie happy end. To będzie happy end. Mało tego, tutaj jak sprzedawca dobrze zaznaczył i określił to, nawet pisząc taką informację, znaczy pisząc tą informację na kartce, że jest wylogowany MacBook i rzeczywiście MacBook jest wylogowany. Instalujemy nowy system i jedyna rzecz, która jeszcze jest do ogarnięcia, to jest cały czas bateria, a tak naprawdę cały MacBook jest naprawiony, odzyskany. Będzie komuś służył i mam nadzieję, że będzie służył długo, ponieważ to widać, naprawdę jest świetna konstrukcja. Tutaj mimo tego zalania, te wszystkie tutaj elementy, które w innym sprzęcie niż MacBook, powiedziałbym, że nierealne jest, żeby takie zaśniedziałe elementy pod wpływem zalania mogły działać poprawnie, a tutaj jednak jest super wszystko poczyszczone, działa dobrze. Dobra, skończmy tą instalację i widzimy się na pewnie, nie wiem, może podsumowaniu, może zobaczymy co będzie dalej. MacBook Pro 2018, 16 GB pamięci, 256 dysk. To jest taki sprzęt, który kupiłem za 350 zł na OLX-ie. Lokalnie tutaj, od człowieka, który lokalnie mieszka w pobliżu. I co? Po rozebraniu okazało się, że jak widzieliście, zalany. Wszystkie zalania zostały oczyszczone. Większych uszkodzeń tam nie było. Podlutowane niektóre elementy, te, które miały tam intensywnie już skorodowane styki. Jeden kondensator chyba był wymieniony, z tego co pamiętam. Potem uruchomił się, ale miał problem z baterią. Nie miałem do niego ładowarki. Ładowarkę zamówiłem ładowarkę 120W. Ta, która jest teraz w tej chwili podłączona, i po podłączeniu ładowarki 120, próbowałem na 64W, to nie ruszał, nie uruchamiał się. On by się uruchomił, gdyby miał sprawną baterię, natomiast jak nie ma sprawnej baterii, bez baterii on się uruchamia, natomiast wymaga tej przynajmniej 89W baterii, tej ładowarki, czego nie miałem. Zamówiłem. I laptop ruszył, zaczął działać, wszystko wyświetla, działa poprawnie, blokady nie ma, został wylogowany, został zainstalowany system. Bateria miała spalony bezpiecznik, bezpiecznik został zalutowany z powrotem, bo to ten cynowy bezpiecznik. Jedna ścieżka była zjedzona przez korozję, została ona odtworzona, natomiast bateria, z tytułu tego, że jest to bateria, która jest zaszyfrowana, nie da się jej odblokować, czyli unsealed, nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Dlatego laptop jeszcze wymaga wymiany baterii, bateria zostanie wymieniona i laptop uratowany, tak naprawdę uratowany. Na pewno komuś będzie służył, na pewno będzie ktoś z tego zadowolony laptopa. Na pewno nie ja, bo ja nie jestem zwolennikiem tego typu urządzeń, nie potrafię się nimi posługiwać. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy. Ja nie jestem przeciwnikiem, natomiast nie jestem zwolennikiem tego urządzenia, więc to nie zostanie to urządzenie na pewno u mnie. Tyle, bo to i tak pewnie w miarę długi odcinek, dużo gadania, jak to zwykle u mnie na kanale bywa. Zapraszam do subskrybowania. Spowolniło troszeczkę, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Algorytmy nie pomagają w tym momencie, więc prosiłbym o łapkę w górę, subskrypcję,
bo inną energię człowiek ma wtedy, kiedy widzi wzrastające subskrypcje, komentarze, kiedy uczestniczycie w tym całym projekcie i na tym całym kanale, który tworzymy razem, więc zachęcam Was do tego, żeby to nic nie kosztuje. Kliknięcie w łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli podoba Wam się ten kanał, jeżeli chcecie go oglądać i widzimy się w następnym odcinku. A za dzisiejszy odcinek bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym. Hej, cześć!